Cześć, dzisiaj tematem przewodnim jest zimowe łowienie w kanale. Jestem nad kanałem żerańskim, niedaleko mojego miejsca zamieszkania i bardzo serdecznie zapraszam Was na film. Nie wiem, co to jest. Idzie jakoś dziwnie. Branie też dziwne. O, teraz dopiero się rybka bujnęła, także może ładną rybkę będę miał na start. Co to będzie? Leszczyk? Tutaj pewnie leszczyk, chociaż chodzi tak dziwnie, muszę przyznać. Nie, ale już widzę tą rybkę, to będzie leszczyk. Leszczyk, krąpik, co to jest za ryba? Nie leszczyk, ale taki dziwak. To jest klasyczna wielkość leszcza z Aleksandrowa, bo jesteśmy w miejscowości Aleksandrów nad kanałem żerańskim. No i tutaj na takie ryby się przyjeżdża. Większe, no troszeczkę większe się trafiają, dużo większe się nie trafiają, dużo mniejsze też się nie trafiają, no ale trafiają się też jazgarze i okonie. Więc trzeba robić wszystko, żeby łowić te leszczyki i one właśnie są wyzwaniem. Mimo że nie są duże, to często grymaszą i nie są bardzo łatwe do złowienia. Ten początek wygląda dosyć obiecująco, to znaczy początek, no to nie jest do końca początek, bo nie zostało nagrane jak zanęciłem i jak tutaj oczekiwałem na przypłynięcie tych ryb, natomiast początek filmu wygląda obiecująco. Zanim jeszcze Michał przyjechał, to zanęciłem to łowisko, o czym za chwilę opowiem i na początku nie miałem łatwo, żeby złowić leszcze, ale pewne takie sygnały miałem, że te leszcze mogą być tutaj w tym rejonie. No i musiałem sięgnąć po niebywałą sztuczkę. Czyli wziąć po prostu mały haczyk. I odkąd zmieniłem ten haczyk, to miałem 2 szybkie brania i złowiłem 2 leszcze. Pierwotnie ten film, Michał miał taki plan, żeby ten film to była kontynuacja podstaw łowienia federowego zimowego takiego w kanale. Poprzedni film ukazał się około rok temu, nie wiem kiedy teraz się ten ukaże, ale przyjmijmy, że około rok temu. Jak chcecie go zobaczyć, to tutaj będzie link do tego filmu. Ja sobie odświeżyłem ten film, obejrzałem go i powiedziałem Michałowi: stary, ja nic lepszego nie wymyślę, no chyba że zrobimy materiał o tym, jak leszczyki w occie przygotować, to takie coś to mogę Ci powiedzieć, natomiast no, o łowieniu to tak za bardzo to już tu więcej nic nie powiem. Także plan jest taki, żeby po prostu łowić ryby i opowiadać o tym, co się dzieje. No i wydarzyła się bardzo ciekawa rzecz, bo właśnie w tamtym filmie opowiadałem o haczykach, że powszechna opinia jest taka, że trzeba stosować cienkie żyłki, małe haczyki, a jak się zastosuje tam powiedzmy grubą żyłkę czy duży haczyk, to leszcze nie biorą. Ja się z tym powiedziałem, że się nie zgadzam, że najczęściej łowię na duże haczyki i grube żyłki, że naprawdę bardzo rzadko się zdarza, że trzeba założyć mały haczyk. No i to się dzisiaj właśnie zdarzyło. Tak jak wspomniałem, zanęciłem to łowisko 5 koszyczkami. O, tutaj jeszcze jest wędka tej wielkości. Dokładnie tą wędką, którą łowię. Dwa takie same wędziska sobie rozłożyłem i na jednej wędce założyłem koszyczek do nęcenia. 5 takich koszyczków podałem.
zanęta z gliną 2:1, do tego niewielka ilość jokersa i to wszystko. Do paru koszyczków dodałem dosłownie po 5 białych robaków i tą zawartość tego koszyczka tak gdzieś uwolniłem w toni. No i na początku nie było jazgarzy, co było dobrym wskaźnikiem, nie było też okoni, no co dawało mi takie poczucie, że mogą być leszcze. Złowiłem później jednego okonia, drugiego okonia, ale też miałem takie wrażenie, że mam jakieś obcierki, jakieś takie wskazania dziwne. Przynęta nie była ruszona, nie złowiłem żadnego okonia, tak jak mówiłem, przy tych takich wskazaniach. Więc sobie pomyślałem, że są leszcze. Jednego złowiłem na ten większy haczyk, a miałem 16 N20 i później czułem, że mam ryby w łowisku, a nie mogę ich złowić, więc zmieniłem haczyk na 16 N40. To jest w moich standardach już bardzo mały haczyk. I pierwsza zmiana właśnie na ten mniejszy haczyk, 2 ochotki jako przynęta, 2 zarzuty i brania bardzo szybkie, nie wiem, po minucie, po 1,5 minuty brania, więc zobaczymy, co będzie dalej. Czasami na kanale jest duży problem ze śmieciami, z resztkami roślin, które płyną po powierzchni. I wyzwaniem jest zatopienie żyłki. Trzeba troszkę lawirować pomiędzy tymi roślinami. Nie wiem, czy mi się to teraz uda, bo dosyć długo czekałem, aż Michał zacznie nagrywać. Ale może się uda. Tak jak widzicie, nie odkładam wędki do boku, tylko tak lawiruję troszkę, żeby ominąć te rośliny daleko i żebym mógł zatopić plecionkę. Teraz już minąłem, bo tam mniej więcej 20 metrów, 18-20 metrów od brzegu taki pas śmieci płynie. Ale chyba udało mi się minąć te pozostałości roślin i plecionka jest utopiona. Gdybym zaczepił gdzieś o te roślinki, to po prostu przepływająca roślina by mi naciągała mocno szczytówkę. Jeżeli kanał by nie płynął, no to wtedy nie miałbym sygnalizacji brania. No jest to przyjemne o tej porze roku. Niewiele jest takich łowisk, nawet ostatnio tutaj byłem na zawodach spławikowych, sobie przyszedłem pogadać z kolegami, zawieźć coś, chyba spadła, zawieźć coś jednemu koledze i też się właśnie zdziwiłem, bo kolega mówi, że spod Wrocławia przyjechał. Mówię, to ty spod Wrocławia przyjeżdżasz tutaj? On mówi, no nie ma zbyt wielu takich miejsc tak równych, żeby tutaj przyjechać sobie zimą czy późną jesienią i mieć tyle brań, łowić tyle ryb. Że tak prywatnie jak się pojedzie na ryby, to może tak, ale tak zawodniczo to jest dla wielu ludzi takie wyjątkowe miejsce. Ja też przyznaję, że lubię tutaj przyjeżdżać, chociaż to nie jest mój ulubiony odcinek kanału, też muszę to przyznać, ale też lubię tutaj być i właśnie próbować dobrać się do tych leszczyków. Często się udaje, czasami się nie udaje, ale to jest fajne. Te brania są takie delikatne, bardzo subtelne, to łowienie takie właśnie jest bardzo finezyjne. Jeszcze dzisiaj szczególnie, bo do tego mojego finezyjnego zestawu, o którym zaraz opowiem, dodałem jeszcze cieńszy przypon, mały haczyk, więc no to wszystko ma taką, nie wiem, kanałową finezję w sobie. Ja takie łowienie bardzo lubię. Szczególnie zimą, gdy nie ma już zawodów, można sobie na spokojnie przyjechać na ryby i delektować się takim wędkowaniem. A dzięki temu, że się stosuje bardzo delikatny sprzęt, odpowiednio oczywiście dobrany do takiego łowienia. Następna ryba się wypiła. Dlatego nie lubię małych haczyków. Jak widzicie, nieraz takie pułapki czekają. Tego nie widać. Kawałeczek tylko na wodzie widać, natomiast przez to, że płynie to po powierzchni, to nieraz ciężko jest to ominąć. Kolejnego leszcza już muszę troszkę bardziej jeszcze finezyjnie do tego całego zestawu, o którym mówiłem. Jeszcze muszę dołożyć takie finezyjne paluszki, bo 2 ryby straciłem, całe szczęście nie w łowisku, tylko dalej, ale
Ten mały haczyczek to tak trzyma tą rybkę na słowo honoru tylko. Także nie ma się co spieszyć i powolutku trzeba tą rybę wyciągnąć. Jak widzicie, ja nie zapieram dolnika o łokieć, tylko trzymam, można powiedzieć, w kilku palcach, więc jak ryba szarpnie, to oprócz tego, że wędka jest super light, oprócz tego, że mam na końcu plecionki kawałek federgumy, no to jeszcze tutaj ten przegub, który tworzy moja ręka na uchwycie, to jest jakaś dodatkowa amortyzacja. A leszczyki, tak jak ja wiele razy mówiłem, że na żerańskim to leszczyki takie są elektryczne, one takie są szarpią się. O, ten to w ogóle jakoś tak, ten to fajniej walczy od tych poprzednich. Może będzie troszkę większy. Ojejku, taki wariat. Trudno się dziwić, jak on już kawałek złota ma w sobie. Ładnie teraz wygląda to wędkowanie. Takie właśnie, jak przyjeżdżam nad kanał, to właśnie czegoś takiego oczekuję, że za każdym rzutem w miarę szybko będzie branie. Dzięki temu cały czas jestem w ruchu i też nie jest tak chłodno. Akurat dzisiaj to nie jest jakiś bardzo zimny dzień, ale czasami się zdarzają takie bardzo wilgotne dni. Temperatura nad ranem jest taka, że przelotki przymarzają. W dzień jest niewiele powyżej zera. No i wtedy jest naprawdę zimno. Jak do tego biorą ryby, no to można całą dniówkę fajnie znieść nad wodą i tak bardzo się tego nie odczuwa. Takie wyprawy jesienne dla mnie to też taka nauka czytania wody, czytania tego, czy odczytywania tego, co mi ryby chcą przekazać, jak one reagują na moje nęcenie, na moje łowienie, czy to im pasuje i dzięki temu mam częste brania, czy gdzieś tam popełniam błąd. Staram się tak jakby wsłuchiwać, czy wpatrywać, oczywiście w cudzysłowie, w to, co mi te ryby przekazują. Tak jak na przykład było z tym haczykiem. Czułem, że mam ryby w łowisku, zauważyłem jakieś obcierki, natomiast nie było efektu w postaci brania. Wystarczyło zmienić haczyk, 2 wielkości w dół, troszkę zjechać z grubością żyłki i okazuje się, że to już rybom nie przeszkadza i za każdym zarzutem, nie wiem, w ciągu powiedzmy 2-3 minut, a teraz nawet szybciej, mam branie. Zestaw zarzucony. Mogę chwilę poopowiadać o tym, co przygotowałem do nęcenia na dzisiaj. Nie wiem, czy tak mogę powiedzieć, ale trochę takim moim odkryciem tego sezonu jest zanęta Sonubites Sweet Skimmer Dark. Bardzo fajna zanęta, jeśli chodzi o konsystencję. Ta zanęta nie jest bardzo zwięzła. Mam wrażenie, że ten poprzedni Sweet Skimmer był bardziej klejący, natomiast ten Sweet Skimmer w wersji Dark jest troszeczkę mniej klejący, co mi bardziej odpowiada. I tą zanętę wymieszałem dzisiaj w równych proporcjach, 50/50, z zanętą Sonubites, też z serii są Natural, ale zanętą Black Bream. Coś leszczyki mi odeszły, bo tu jakiś chyba okonek mi tutaj pobrał. Całe szczęście spadł gdzieś tam w locie. Oprócz tego mam też przygotowaną glinę wymieszaną z ziemią i łowię na razie mieszanką 2:1, 2 części zanęty, 1 część gliny. Łowię wędziskiem Super Light. Wydawać by się mogło, że to jest bardzo delikatny kij, bo ma wyrzut do 30 gramów. Natomiast zobaczcie, jaki potrafi obsłużyć koszyczek. Taką małą szklaneczkę mogę wykorzystać do nęcenia. To jest szklaneczka założona na mój normalny zestaw, czyli jest federlink, stoperek, federguma
I w miejsce koszyczka mam po prostu założoną nową szklaneczkę Prestona. To jest taki nowy bait-up od Prestona o masie, nie wiem ile on ma, 15-20 gramów. Bardzo małe dociążenie, dzięki temu mogę obsłużyć to takim wędziskiem. To jest mieszanka gliny z zanętą 2:1 i ta wędka daje radę. Więc pewnie się fajnie wygina, ale nic tej wędce się nie dzieje podczas nęcenia. Postanowiłem trochę donęcić to łowisko, bo po kilku leszczach, nie wiem ile, 4 leszcze złowiłem i się zrobiła cisza. Także postanowiłem podać ze 3-4 koszyczki, tak żeby troszkę to łowisko rozruszać. Po tym wstępnym nęceniu, które zrobiłem, wydawało mi się, że w miarę szybko były leszcze w łowisku. Więc być może to nęcenie też, czy to donęcenie spowoduje, że te leszcze, które gdzieś sobie tutaj pływają, no będą chciały troszkę na dłużej się zatrzymać w mojej miejscówce. Był moment troszkę kryzysowy. Po kilku rybach przyszły okonki i te okonki mnie tutaj zaczęły męczyć. Donęciłem 4 koszyczki. Później była cisza, już te okonki przestały brać. I tak miałem podejrzenie, mówię, no skoro nie biorą okonki, no to muszą być leszczyki. No i wziął kolejny, więc wydawać by się mogło, że to takie łatwe, proste łowienie, no bo wydaje się, że tych ryb troszkę tutaj jest w tym kanale. Natomiast no, nieraz bywają takie dni, że one grymaszą. To nie są takie żarłoczne piranie, które tylko rzucają się na wszystko, co do wody wpadnie. Trzeba do nich jakoś dotrzeć. I to jest właśnie piękne o tej porze roku. Za to też bardzo cenię to takie zimowe wędkowanie. Te ryby to dzisiaj grymaszą strasznie. Zakładam takie haczyki, których nie założyłem, nie wiem, myślę, że od roku albo dłużej jeszcze. Teraz mam jakąś 18, taką malusieńką. Bez lupy to ciężko dostrzec ten haczyk. No, ale założyłem, bo miałem wrażenie, że są ryby w łowisku, a one nie chciały brać. No i zmiana na ten jeszcze mniejszy haczyk przyniosła branie. Myślę, że może być to spowodowane tym, że te ryby troszkę są tutaj przejedzone, bo nagrywamy ten materiał chyba po 4 dniach zawodów, jeszcze przed tymi zawodami, bo to były najpierw federowe zawody, później były zawody spławikowe, a przed tymi 4 dniami zawodów jeszcze były wcześniej treningi. Więc tutaj można powiedzieć, że przez 6 dni ta woda codziennie była nęcona przez tam, nie wiem, 60 kilku wędkarzy. Być może ryby są już objedzone i dlatego trzeba je kusić na niewielkie przynęty i podane w sposób jak najbardziej naturalny. Więc taki haczyk, który teraz założyłem, no bardzo dobrze prezentuje 2 ochotki, na które teraz łowię. Tamte takie ślimaki były, a ten już taki ładniejszy. No zobaczcie, jaki haczyczek malutki. Oj, bardzo rzadko łowię na takie haczyki, no ale nieraz po prostu trzeba. Tu jest ten haczyk, widzicie go? Tu jest haczyk, naprawdę, musicie mi uwierzyć. Nie są łatwe dzisiaj te leszcze, ale mam nadzieję, że uda mi się teraz z tym mniejszym haczykiem do nich dobrać, żeby regularnie je łowić. My tu gadu, a kija zabrało. Nie wiem, czy ty widziałeś branie. Wy na pewno widzieliście, bo Michał ustawił kamerę na braniu, a ja akurat nie patrzyłem na wędkę, bo Michał tu jakieś przebitki robił i sobie gadaliśmy, a to nagle kija zabrało. A to następny okonek wygina pięknie w parabolę moje wędzisko. Muszę ostrożnie, bo mam cienki przypon 0,08, malutki haczyk.
No takie ładniejsze trochę te leszczyki. Te pierwsze to takie były malutkie, a ten to już taki jest 450 gramów. Wypuszczam. Do pionu i podpłynie, patrzcie. Ciach. To jest to. Płaczkę jakby położyć tak w pionie, to ona by nie wiedziała co robić, ale... A jak leszcza się położy na boku, to on też nie wie co robić, więc trzeba każdą rybę układać w wodzie tak, jak ona jest do tego stworzona. Co ryba, to nowa teoria. Na mały haczyk przyjęły się 2 ryby, a później była cisza. Zestaw był zarzucony, okonie nie przeszkadzały, co dawało mi do zrozumienia, że te leszcze są w łowisku. Zwiększyłem troszkę haczyk, dałem 4 ochotki i wziął następny, więc... Oj, te ryby dzisiaj takie... Nie ma jakiegoś jednego schematu, który jakoś by tak super zadziałał, żeby ta ryba tak żeby te ryby regularnie brały. No, panie chlapaku. Ten z tej niższej półeczki przypłynął. Ale dobrze, że wziął. No, każde branie cieszy. Zimą każde branie cieszy. I do pionu. Szedł. Jest kolejna ryba. W miarę szybko, więc kurczę, może teraz już ta zmiana na te 4 ochotki z większym haczykiem będzie dobra i będę jeszcze do końca tej sesji mógł regularnie te leszczyki holować. Tak jak wspomniałem, to jest takie szukanie dobrej drogi, żeby trafić do celu, ale jak tak się wyczuje, o co tym rybom chodzi, co im pasuje, no to wtedy to wędkowanie jest fajne, bo brania są częste i też jak tak te ryby się ładnie ustawi i wie się, że się podaje dobrze do koszyczka włoży, dobrą przynętę założy na haczyk, to też te brania, mam wrażenie, są bardziej pewne. To całe łowienie jest takie bardziej poukładane. Jest kolejna ryba, no teraz już kurczę lepiej to łowienie idzie. Zacząłem mniej jokersa dokładać i dokładam pojedyncze białe robaki. Ja już wcześniej w tamtym filmie mówiłem, że ja bardzo lubię białe robaki zimą dodawać. Tak myślę, że to jakiś takie, nie wiem, jakiś taki element, który być może przyciąga te ryby. One bardzo, pewnie ich nie jedzą, natomiast w jakiś sposób, o, zeszła ryba, w jakiś sposób tak na nie oddziaływuje. To już jest ten moment, na który czekałem, że te ryby naprawdę teraz biorą regularnie. Na to branie czekałem minutę, poprzednie było minutę chyba 10, więc takie w dosyć dobrym tempie brania. I o to tutaj chodzi. Pracujemy i przychodzi taki moment, że te ryby się ustawiają i można je później regularnie holować. Oczywiście jak się nie spinają, tak na marginesie dodam. Bardziej taki wysrebrzony, ale ciężki. Pewne branie. Znaczy branie nie było jakieś mocne. Michał to nagrał, to pewnie widzieliście, że delikatne ugięcie tylko było, ale pewnie ryba pochwyciła przynętę.
rwane to łowienie jest, już tak się pochwaliłem, że tak super, czekałem na moment, żeby się ryby ustawiły i się rozeszły. Musiałem przerzucić kilka tych okoni i znowu mam leszczyka, więc to taki dzień jest niełatwy. No ale cieszę się, że już kilkanaście tych leszczyków złowiłem, więc jest co robić. Ojej, jaki waleczny tutaj. Taki jegomość. Niełatwy to jest dzisiaj dla mnie dzień, muszę przyznać. Liczyłem troszkę na więcej brań. Po pierwsze, trochę tych śmieci na wodzie jest, które bardzo utrudniają zarzucanie zestawu. Ale też mam wrażenie, te ryby fisiują tutaj tak. Były momenty, że po parę tych leszczy złowiłem, ale później bez żadnej mojej zmiany nagle okazywało się, że biorą okonie. A teraz nie mogę złowić nic, więc nie wiem, czy kurczę znowu nie powinienem do tego malutkiego haczyka wrócić. Bo jak nie biorą okonie, no to najprawdopodobniej gdzieś te leszcze tam się kręcą. Nie widzę też ocierek, no ale jak nie ma okoni, to jest dla mnie taki znak, że no najprawdopodobniej coś tam musi być innego. No, niestety zaczepiłem znowu jakieś śmieci przy zarzucaniu. Także takie łowienie dzisiaj jest. Zimowe wędkowanie jest nieprzewidywalne całkowicie. Zdarzają się takie dni, że ryby naprawdę świetnie biorą. I miałem takie dniówki, że nawet około 50 leszczy łowiłem podczas jednej zasiadki. Ale też są takie dni, że kurczę, trzeba walczyć o każde branie. Ryby fisiują i no nie są łatwe do złowienia. No ale takie dni też są satysfakcjonujące, jeśli uda się przechytrzyć kilka tych leszczyków. Dzisiejszy dzień mam wrażenie, że nie należał do najłatwiejszych, no ale były takie krótkie serie po kilka leszczyków. Ja jestem dzisiaj jak najbardziej zadowolony z łowienia. Bardzo serdecznie dziękuję, że byliście do końca i do zobaczenia w następnym filmie.